Siemanko, dziś opowiem o czymś, co dla Twoich mięśni jest tak samo ważne jak paliwo dla samochodu, czyli białko. Co to właściwie jest, skąd je brać i ile jeść? I czy przypadkiem nie rozwali Ci nerek szybciej niż weekendowa impreza? Zostań ze mną, bo po tym odcinku białko nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic. Gotowi? No to startujemy. Jeśli próbujesz zbudować mięśnie albo zredukować tłuszcz, na pewno słyszałeś, że musisz jeść białko. To fundament Twojego ciała. Bez niego mięśnie nie rosną. Regeneracja leży jak po weekendowym maratonie Netflixa, a sytość po posiłkach znika szybciej niż Twoje noworoczne postanowienia. Do czego służy białko? Buduje i naprawia mięśnie. Bez niego nie ma progresu na siłowni. Tworzy enzymy i hormony, m.in. testosteron i insulinę, które regulują kluczowe procesy w organizmie. Daje sytość, to najbardziej sycący makroskładnik, dzięki któremu nie głodniejesz po chwili. Wspiera odporność, mniej chorób, więcej treningów. Twoje ciało nie magazynuje białka na zapas, więc trzeba je regularnie dostarczać. Jeśli nie jesz go w odpowiednich ilościach, organizm zacznie zjadać własne mięśnie jak głodny kanibal, żeby pozyskać aminokwasy. Nie wszystkie źródła białka są sobie równe. Liczy się nie tylko ilość, ale też jakość. Najlepsze białko to takie, które dostarcza wszystkich niezbędnych aminokwasów i jest dobrze przyswajane przez organizm. Mówiąc prościej, jeśli chcesz budować mięśnie, regenerować się i czuć sytość po posiłkach, musisz wybierać mądrze. Teraz sprawdźmy najlepsze źródła białka. Białko zwierzęce, najlepsza jakość i przyswajalność. Jaja, złoty standard białka, komplet aminokwasów, świetna przyswajalność. Mięso, kurczak, wołowina, indyk, wieprzowina, jagnięcina, bogate w białko i mikroelementy. Ryby i owoce morza, białko plus zdrowe tłuszcze omega-3. Nabiał, twaróg, jogurt grecki, ser mozzarella, kefir, białko plus wat. Białko roślinne, tutaj warto łączyć źródła. Komosa ryżowa, jedno z nielicznych roślinnych źródeł pełnowartościowego białka. Soczewica, fasola, ciecierzyca, groch, białko plus błonnik. Warto łączyć np. z ryżem. Orzechy i nasiona, migdały, pistacje, nasiona konopi, chia, siemielniane, pestki dyni. Białko plus zdrowe tłuszcze. Tofu, tempeh, seitan, bogate w białko, alternatywy dla wegetarian i wegan. Białko w proszku, szybkie i wygodne. Odżywka białkowa serwatkowa, WPC, WPI, WPH. Szybka przyswajalność idealna po treningu. Izolat białka roślinnego, grochu, ryżu, soi. Dobra alternatywa dla osób na diecie roślinnej. Jak widzisz, wybór jest spory. Jeśli zależy Ci na maksymalnej jakości, postaw na produkty zwierzęce. Dostarczą one pełny zestaw aminokwasów i będą najlepiej przyswajalne przez organizm. Jeśli bazujesz na roślinach, pamiętaj o łączeniu różnych źródeł białka, żeby uzyskać pełny profil aminokwasów. Na przykład fasola plus ryż to świetne kombo. A jeśli masz problem z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka, odżywka białkowa może być Twoim kołem ratunkowym. Bo nie oszukujmy się, czasem po prostu nie chce się gotować, a forma sama się nie zrobi. No dobra, wiesz już po co Ci białko i skąd je brać, ale ile tak naprawdę go potrzebujesz? Bo jeśli myślisz, że więcej zawsze znaczy lepiej, to równie dobrze możesz wierzyć, że im więcej pasty wyciśniesz na szczoteczkę, tym zdrowsze będą Twoje zęby. Tu też liczy się balans. Na szczęście nauka daje jasne wytyczne. Oto ile białka dziennie potrzebujesz w zależności od celu. Budowanie masy mięśniowej od 1,6 do 2,4 g na kilogram masy ciała. Redukcja od 2 do 3 g. Sporty wytrzymałościowe od 1,2 do 1,6 g. Przykład dla osoby ważącej 80 kg. Na masie 80 razy 2 g równa się 160 g białka dziennie. Na redukcji 80 razy 2,5 równa się 200 g białka dziennie. Jeśli nie dobijasz do tych wartości, możesz ratować sytuację na kilka sposobów. Jeść więcej mięsa, jajek, nabiału, ryb lub strączków. Kombinować z białkiem roślinnym, jeśli unika zwierzęcego. Dorzuć odżywkę białkową, ale pamiętaj, że to dodatek, a nie fundament diety. Białko to nie magiczny eliksir, który zrobi z Ciebie Hulka w miesiąc, ale bez odpowiedniej ilości Twoje mięśnie mogą rosnąć wolniej niż włosy u łysego, więc lepiej pilnuj podaży białka. Jeśli jesteś na redukcji, białko to Twój najlepszy sprzymierzeniec. I nie chodzi tylko o mięśnie, to prawdziwa maszyna do spalania tłuszczu. Można powiedzieć, że działa jak osobisty ochroniarz Twojej masy mięśniowej i jednocześnie sabotażysta tłuszczu. Dlaczego białko jest tak ważne w odchudzaniu? Sprawdźmy. Spala więcej kalorii podczas trawienia. Organizm zużywa więcej energii na przetworzenie białka niż tłuszczów czy węglowodanów. To oznacza, że samo jego jedzenie zwiększa Twój wydatek energetyczny. Chroni mięśnie. Na deficycie kalorycznym ciało może zacząć spalać mięśnie zamiast tłuszczu. Więcej białka plus trening siłowy równa się mniejsza utrata masy mięśniowej.
Daje uczucie sytości. Białko syci na dłużej niż węgle i tłuszcze, dzięki czemu łatwiej kontrolujesz apetyt i nie czujesz się jak wygłodniały wilk szukający ofiary w postaci batonika. Podsumowując, białko to paliwo premium dla Twojego ciała. Napędza mięśnie, pomaga spalić więcej kalorii i sprawia, że nie krążysz po domu w poszukiwaniu przekąsek, jak detektyw tropiący zaginione chipsy. Więc jeśli chcesz, żeby redukcja była skuteczna, pamiętaj, białko to nie opcja, to obowiązek. Białko to jeden z najczęściej omawianych tematów w świecie dietetyki treningu, więc nic dziwnego, że narosło wokół niego sporo mitów. Czas je rozwiać. Jeśli Twoje nerki są zdrowe, nie ma się czym martwić. Organizm bez problemu radzi sobie z metabolizmem białka. Problem pojawia się tylko u osób z chorobami nerek, dla których dieta wysokobiałkowa faktycznie może być obciążeniem. Nie ma takiego limitu. Organizm trawi i przyswaja białko przez wiele godzin. Wszystko zależy od jego rodzaju i Twojego zapotrzebowania. Nadmiar nie idzie na zmarnowanie, tylko jest wykorzystywany do budowy mięśni, regeneracji czy jako źródło energii. Na redukcji białko jest jeszcze ważniejsze, bo chroni mięśnie przed spalaniem, daje długie uczucie sytości i wspiera metabolizm. Jeśli chcesz, żeby Twoja redukcja wyglądała jak dobrze zaplanowana operacja, a nie jak demolka mięśni, nie rezygnuj z białka. Jak widzisz, niektóre mity o białku trzymają się mocniej niż nieśmiertelne pytanie, czy kreatyna to steryt. Ale teraz masz jasność, białko nie rozwali Ci nerek, nie ma limitu 30 gramów na posiłek i na redukcji jest wręcz niezbędne. Więc jeśli ktoś dalej próbuje Cię wmówić te bzdury, śmiało możesz mu podrzucić ten odcinek, niech wie jak jest naprawdę. Produkty wysokobiałkowe są teraz wszędzie. Jogurty, makarony, pieczywo, a nawet masło z dodatkiem białka. Na pierwszy rzut oka brzmi to jak dietetyczny raj, ale czy na pewno wszystko, co ma high protein na etykiecie, faktycznie jest warte swojej ceny? Odpowiedź brzmi, to zależy. Duży napis 50 gram białka może wprowadzić w błąd. Często ta ilość dotyczy całego opakowania, np. 1 kg, a nie porcji. W przeliczeniu na 100 gram produktu może się okazać, że białka jest tylko 5 gram, czyli tyle co w zwykłym pieczywie. Nie zawsze jest to białko wysokiej jakości. Warto sprawdzić, skąd pochodzi białko, czy to np. koncentrat białka mleka, serwatki, czy może białko roślinne o słabej wartości biologicznej. Sztuczne zamienniki cukru i dodatki. Wiele z tych produktów zawiera sztuczne słodziki i inne dodatki, które mogą zwiększyć kaloryczność i wpływać na trawienie. Podsumowując, nie wszystko co krzyczy high protein jest warte uwagi. Zamiast ślepo wierzyć w marketingowe hasła, sprawdzaj etykiety i porównuj ilości białka na 100 gramów produktu. Bo jeśli płacisz jak za zboże, a białka jest tyle co w zwykłej bułce, to kto tu naprawdę buduje formę? Ty czy producent? Uważaj, żeby nie nabijać portfela producentów zamiast własnych mięśni. No i to by było na tyle. Teraz wiesz już wszystko, co trzeba o białku. Jak działa, ile go jeść, skąd brać i na jakie pułapki uważać. Jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że naprawdę zależy Ci na konkretnej wiedzy. A za to szacun. Większość ludzi traci koncentrację szybciej niż telefon na mrozie, a Ty przebrnąłeś przez cały materiał. Teraz czas na Ciebie. Jakie jest Twoje ulubione źródło białka? Wbij w komentarze i daj znać, czy jesteś team kurczak i ryż, czy może wolisz tofu i soczewicę. A jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz więcej konkretnej wiedzy, bez zbędnego lania wody, daj łapkę w górę i suba, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymaj się i pamiętaj, że białko to solidna cegła w budowie Twojej sylwetki. Hej!